I teraz jak patrzymy na te piękne mozaiki, które nadal leżą pośród ruin domów, tak kiedyś domy też zamieniły się w gliszcza, a było to w roku 60 naszej ery. 20 lat po rozpoczęciu podboju przez Rzymian Wyspy Brytyjskiej. Powstają trzy pierwsze miasta na wyspie. Camoludum, stolica prowincji na ziemi królowej Bodiki i Cenów, Londinium i właśnie Verulamium. I właśnie w roku 60 królowa Icenów, Bodika, wznieca bunt, doszczętnie paląc właśnie te trzy największe nowo powstałe miasta rzymskiej Brytanii. Dodatkowo anihilując rzymski okupacyjny 9 Legion. No mamy tutaj powtórkę z bitwy w Leusie Teutoberskim niemal. I istnienie nowo podbitej prowincji jest poważnie zagrożone. Jednak Paulinius, zawrócony z terenów dzisiejszej Walii, wraca stawić czoło Bodice, która dysponuje, uwaga, 20-krotną przewagą nad siłami rzymskimi. I pomimo tak małych sił, doszczętnie rozbija siły buntowników. Ciało celtyckiej królowej nigdy nie zostało odnalezione, natomiast bunt został ostatecznie stłumiony, co w kolejnych dziesięcioleciach przyniesie stabilizację i rozwój rzymskiej Brytanii. Miasto na początku posiadało jedynie drewniane budynki, ale już od początku mieliśmy do czynienia ze wspaniałymi mozaikami,
co właśnie prezentuję Państwu na kolejnych zdjęciach. Kolejne istotne wydarzenie to rok około 155 naszej ery, kiedy miasto niestety zostaje zniszczone przez pożar. Jednak miejscowa ludność nie daje za wygraną, odbudowuje metropolię, ale mimo wszystko rozwój zostaje zatrzymany, zmniejsza się też populacja ludności w tym miejscu. Naturalnym było, że w każdym rzymskim mieście, tak samo i w tym tutaj Verulamium, w centrum miasta stała bazylika oraz przylegające do niej bezpośrednio forum. Forum było to miejsce spotkań miejscowej ludności z handlarzami, gdzie właśnie znajdowały się sklepy i dochodziło do tej wymiany międzyludzkiej. Ważnym faktem dotyczącym Verulamium są także rozliczne świątynie. Teraz spójrzmy na tak zwaną bramę londyńską, zbudowaną w III wieku naszej ery z krzemienia i cegły, wysoką na 5 metrów, a całe mury otaczały miasto Verulamium na długości prawie 4 km. Również znajdował się tutaj bogato zdobiony łuk triumfalny. W mieście znajdowało się co najmniej 6 świątyń pogańskich, a jeśli jestem już przy świątyniach, pora powiedzieć o początkach chrześcijaństwa, pierwszego męczeństwa i nazwy St. Albans. Ale zanim do tego przejdziemy, proszę spojrzeć na teatr w St. Albans, który odtworzyłem według ruin zachowanych do dzisiejszych czasów i co istotne, jest to jedyny rzymski amfiteatr, a raczej jego fundamenty, które przetrwały do czasów dzisiejszych. Oczywiście w Wielkiej Brytanii. Ja prezentuję tutaj wygląd teatru w roku około 300, kiedy to miały miejsce bardzo ważne wydarzenia dla chrześcijaństwa, raczej początków chrześcijaństwa, a na pewno dla początków chrześcijaństwa na Wyspie Brytyjskiej. A teraz mają Państwo okazję spojrzeć na teatr z zewnątrz, jak właśnie mógł wtedy wyglądać prawie 1700 lat temu, ale przejdźmy powoli do meritum sprawy. I kto wie, czy część wydarzeń, o których za chwilę opowiem, nie rozegrała się właśnie w tym teatrze, ponieważ teatr nie był tylko miejscem występowania aktorów, przedstawiania sztuk teatralnych czy występów mimów. Teatr Verulamium, czyli St. Albans, był również miejscem przemówień, egzekucji, a być może nawet walk gladiatorów. I być może egzekucja czy też sądy nad Albanem mogły mieć tutaj miejsce. A więc Alban był prawdopodobnie żołnierzem i lojalnym obywatelem rzymskim, urodzonym właśnie w Verulamium, ale całe jego życie zostało diametralnie zmienione po spotkaniu z prześladowanym duchownym chrześcijańskim, prawdopodobnie księdzem, któremu udzielił schronienia i przez którego właśnie podczas ukrywania go w swoim domu został nawrócony. A ten, by ułatwić ucieczkę ściganemu duchownemu, odstąpił mu swoje ubrania, sam przebierając się właśnie za księdza. I w ten oto sposób tak został pojmany oraz w końcu uwięziony, ponieważ, jak to sąsiedzi donieśli, iż właśnie w tym domu prawdopodobnie ukrywa się chrześcijanin. Podczas procesu zażądano od Albana, aby ten wyrzekł się wiary, czego ten oczywiście nie zamierzał uczynić.
i zanim został stracony, dokonał niesamowitego cudu nawrócenia swego niedoszłego kata. Ale pomimo tego, iż Alban starał się ochronić duchownego, ten także został w końcu schwytany. Koniec końców nic to nie dało, ponieważ miejscowe władze rzymskie skazały ich obu na śmierć przez ścięcie. Sama śmierć męczeńska Albana miała miejsce w roku około 304. Chociaż niektórzy inni badacze odnoszą się do tego z powątpiewaniem i wyznaczają inne daty na umiejscowienie tego wydarzenia znacznie wcześniej. Stanąłem tutaj właśnie pośród ruin teatru, aby ukazać jego wielkość. I jestem pewny, że gdybyście tam byli tak jak ja, docenilibyście nawet te oto ruiny, które dzisiaj nie są tak okazałe jak kiedyś budynki, ale nadal robią swoje wrażenie, a kolumna, na którą patrzymy, jest odtworzeniem z czasów dzisiejszych. Oczywiście sam teatr ewoluował na przestrzeni wieków od 140 roku i właśnie to bardzo dobrze widać na wykopaliskach archeologicznych, na które teraz możemy spojrzeć. Z biegiem czasu oczywiście teatr stawał się większy, a sama jego pojemność to było aż, uwaga, do 7000 widzów. A St. Albans w wolnym tłumaczeniu na nasz polski język oznacza świętego Albana. A co do samego miasta jeszcze Verulamium, Rzymianie starali się jednak zachować tradycje miejscowych wierzeń i naprawdę w Verulamium dominowało sporo zieleni, w przeciwieństwie do miast w sercu Imperium Rzymskiego. Liczebność miasta wynosiła w szczytowym okresie około 15 000 osób. Więc proszę sobie wyobrazić, że połowa mieszkańców miasta mogła zasiąść w teatrze. No więc jest to całkiem sporo i wydawać by się mogło, że tak duża liczba osób nie pomieści się w teatrze. Ale jeśli kiedykolwiek byliście w amfiteatrze rzymskim i stąpaliście po jego schodach wejściowych, to zobaczycie, jak około 2000 lat temu budownictwo różniło się od naszego współczesnego i jak te kondygnacje i schody były dużo bardziej strome, a ludzie po prostu dużo bardziej niżsi. Więc było to wszystko bardzo możliwe, aby 7000 osób, a nawet więcej w takich teatrach mogło się mieścić. Okolice Verulamium, Londinium, no i właśnie ta Dolna Brytania, nawet po odejściu już Rzymian po roku 410 w V wieku, nadal przez jakiś krótki czas znajdowały się tu lokalne elity, które starały się utrzymać panujący tu wcześniej porządek i sposób rządzenia. Jednak oczywiście miasto zaczęło podupadać i rzymska część Verulamium wyludniła się na rzecz nowej miejscowości właśnie
o nazwie Świętego Albana, a część materiału budowlanego ze zniszczonych budynków rzymskich w starym właśnie Verulamium użyto do rozbudowy targu miejskiego i opactwa już w nowym powstającym i kształtującym się mieście Świętego Albana, czyli St. Albans. I na koniec małe podsumowanie, czym różniły się teatry rzymskie od greckich. No i ponieważ dawno mnie już nie było, pokażę się też na sam koniec społeczności. Cześć, witajcie, a więc będzie mały słownik na koniec. Oczywiście teatr rzymski wywodzi się z teatru w Grecji klasycznej, no i ma bardzo wiele wspólnego z teatrem epoki helenistycznej, ale trzeba tu nadmienić, iż teatr rzymski jednak istotnie różnił się od teatrów greckich. Teatr grecki na początku była to budowa, prosta budowla z drzewa, a widzowie gromadzili się po prostu na stokach wzgórzy i oglądali przedstawienia. No i oczywiście z czasem drewno zastąpiono kamieniem, a na widowni też pojawiły się kamienne czy też drewniane ławki. A teraz trochę więcej o zmianach samego teatru, na który możecie spojrzeć tutaj z boku, jak się wyświetla. Zmiany wprowadzone przez Rzymian zmieniły kolistą scenę przede wszystkim na mniejszą. W greckich teatrach chór występował na tej scenie, no a tutaj jeśli chodzi o teatry rzymskie, no nie ma to już miejsca. No i też ta scena była półkolista i kolejną taką zmianą wokół sceny przeznaczono też część dla dostojników rzymskich, co właśnie dobrze widzicie w mojej wizualizacji, gdzie nad właśnie wejściami z zewnątrz znajdowały się tego rodzaju wypustki dla bardziej znamienitych gości. No dzisiaj byśmy powiedzieli, że VIP-ów. No i też sama widownia w porównaniu do teatru greckiego stała się półkolista. Z takich jeszcze innych nowości, gdzie w teatrze greckim nie występowały, to Rzymianie wprowadzili po prostu kurtynę, którą znamy z dzisiejszych czasów, a czasami też występowały fontanny nawet. A co do podwyższenia, czyli fasady, jest to właśnie jeden z najbardziej charakterystycznych innowacji teatru wprowadzonego przez Rzymian w porównaniu do teatru greckiego. No i oczywiście Rzymianie wprowadzili poziome przejścia i także schody, które dzieliły widownię na sektory poziome i pionowe. Kolejną taką ciekawą nowością to w teatrach rzymskich było przykrycie dachu, ponieważ w teatrach greckich widownia zawsze była odkryta, a tutaj mamy do czynienia ze stałym sufitem nad sceną, a więc można było wprowadzić kurtynę, prawda? A czasami też, jeśli chodzi o publiczność, to właśnie nad nią rozpinano płócienne przykrycie, tak samo jak w amfiteatrach, no aby chronić powiedzmy przed deszczem czy żarem słonecznym. No i końcowo, tak naprawdę pierwsze teatry rzymskie były też bardzo proste, wystawione sztuki były na prowizorycznych podestach, a miejsca dla widzów też były oczywiście stojące. No i to wszystko na dzisiaj. Dzięki, że byliście. Pozdrawiam nowych widzów, którzy pojawili się tutaj u mnie na kanale. Dzięki subskrybentom, którzy przybyli, by obejrzeć to i pamiętajcie, subskrypcja, udostępnienie, kciuk w górę, jeśli Wam się podobało. Także dzięki, do zobaczenia, cześć, pozdrawiam.